Siema, zaprezentuję Wam dzisiaj GTA The Trilogy, a dokładnie grę GTA San Andreas z tej trylogii na konsolę Nintendo Switch. Są tu 3 klasyczne gry. Oczywiście o jakości wykonania tych remasterów to już zostało wszystko powiedziane, że nie zostały wykonane tak jak powinny. Są to tak naprawdę bieda remastery, więc nie ma się co tu produkować i strzępić języka. A po prostu no zobaczmy je. Po prostu zobaczmy jak to faktycznie wygląda w ruchu. I tyle. GTA San Andreas. Jedna z moich ulubionych gier w historii, w którą przeszedłem na PC kilka razy, na PlayStation 2, tą wersję z PlayStation 2 na PlayStation 4. Klasyczną wersję splatynowałem. No jest to jedna z moich ulubionych gier, jakie się kiedykolwiek ukazały. Pamiętam jak ona wyszła w 2004 roku, jarałem się wtedy niemożliwie, zaczytując po prostu aż do zdarcia recenzję w PSX Extreme oraz solucję do tej gry, mimo że nie miałem jeszcze gry, ale już przeczytałem kilka razy całą solucję, jak tą grę należy przejść. Także CJ wraca teraz w wersji zremasterowanej, w bieda remasterze Grand Theft Auto Definitive Edition. Loadingi są stosunkowo dość długie. Kiedy na przykład wychodzimy z domu, zapiszemy grę i wychodzimy z domu, to zanim wczyta nam się miasto, troszeczkę to trwa. Ale generalnie no w grze jest zauważanych trochę różnych takich właśnie słabych momentów. Trochę zauważamy różnych glitchy. Czasami animacja potrafi się zgubić. Także jest trochę mankamentów w tej wersji. Ale zaraz zobaczymy. Na razie może zrobię pauzę, bo tu będzie trochę cutscenek. Wsiadaj CJ i jedziemy. Lecimy za chłopakami. Grafika wygląda dość dobrze. Tu akurat to znaczy ludzie porównują to do jakichś fanowskich modów, gdzie grę ktoś tam odtworzył jakiś fragment gry, na przykład na Unreal Engine czy coś, gdzie gra wygląda rzeczywiście rewelacyjnie. No i ludzie mówią, że no kurde, Rockstar powinno zrobić to w ten sposób, żeby wyglądało lepiej od GTA 5, no ale ja tutaj no nie mam zamiaru tutaj bronić tego remastera, bo jest to w pewnym sensie, no jest to w całkowitym sensie bieda remaster. Tutaj akurat to nie ma co tutaj ukrywać, nie ulega to wątpliwości. Aczkolwiek no jest to remaster, jak sama nazwa wskazuje. Nie zapominajmy o tym, że wiele gier miało bieda remastery wypuszczane, takie gdzie po prostu była podbita rozdzielczość i nic poza tym nie było dodawane. Takich gier można by wymieniać sporo. Wspomnijcie sobie chociażby na przykład jak wyglądał remaster Shenmue 1 i 2 na Xboxie. Albo też słyszałem, chyba Devil May Cry też ma, że bieda remaster. Tak naprawdę dużo jest takich gier. Albo teraz ostatnio wydany GoldenEye na Xboxa, który po prostu wygląda chwilami gorzej niż wersja z Nintendo 64. Także to jest remaster. Ja się nie czepiam grafiki. Mi się grafika bardzo podoba w tej grze. Jest ostro, wyraźnie. Jedyne co spieprzyli totalnie, to każdy chyba na to zwrócił uwagę, kto widział jakieś cutscenki, że spieprzyli wygląd twarzy bohaterów. Że teraz wyglądają kurde jak jakieś muminy. Normalnie twarze mają zrypane totalnie. To jest akurat prawda, niestety. Nie wiem dlaczego tak spieprzyli. Podobnie było chyba w tej wersji GTA San Andreas z Xboxa 360, gdzie też właśnie twarze były totalnie zrypane, że wyglądali kurczę jak z jakiejś taniej kreskówki. To jest akurat zjebane totalnie. Ale tak ogólnie grafika tutaj w całej grze, wygląd miasta i tak dalej, no to moim zdaniem wygląda bardzo spoko. Efekty świetlne na samochodach i tak dalej, to wszystko wygląda dobrze. Także modele postaci są spieprzone. W samej grze tego nie widać, widać to tylko w cutscenkach. Oczywiście przeszkadza, no ale
ale w samym gameplayu to nie przeszkadza. Natomiast jeżeli chodzi o samą rozgrywkę w wersji na Nintendo Switch, czasami potrafi trochę spaść animacja poniżej tych 30 klatek. Natomiast nie jest to częste. Przy jakiejś naprawdę dużej zadymie, jak goni nas pełno radiowozów. Także nie ma tragedii. Czasami też widać bardzo wyraźnie, że że mamy tutaj niestety, ale rozdzielczość nie jest stabilna. Nie jest to stabilne jakieś 720p czy coś. Tylko niestety rozdzielczość jest dynamiczna i bardzo często to widać, jak jedziemy szybko samochodem. Wtedy widać, że na przykład nasz samochód i najbliższa jego okolica jest w wyższej rozdzielczości, a cała reszta dookoła się rozmywa. I jest to taki efekt bardzo brzydko wyglądający z tego względu, że po prostu wtedy widzimy, że to tak wygląda, jakby ten samochód był doklejony. Jakby nie był częścią tak naprawdę tutaj całości, bo on wygląda tak, ma taki obrys. Spróbuję to zaraz zademonstrować, tylko wezmę właśnie sobie jakiś samochodzik i się kawałek przejedziemy. Radia możemy... Zaraz, czym możemy radia zmieniać? Nie, tym się wysiada, już nie pamiętam, powiem szczerze. Chyba strzałką w górę. Nie, strzałką w prawo, ok. Wyłączę radio, żeby zaraz nam nie dojebali się do tego, że jakaś muzyka leci. Jeszcze pójdę tutaj po giwerę. Wezmę sobie giwerę, żeby jeszcze można było pokazać, jak wygląda w tej grze strzelanie. Także weźmy sobie to Uzi tutaj, które zawsze jest w tym miejscu. A tam dalej, jak wiecie, po drugiej stronie jest kamizelka kuloodporna. Ale przypierdolił, nie miał gdzie. Dobra, nieważne. Teraz się troszkę przejedźmy. Wyłączę radio. Sorry, ale też będzie mnie zagłuszać, jak będę gadał, więc to też jest aspekt taki, że lepiej je wyłączyć. Sterowanie to współczesne jest zmienione. R2, czyli ZR-em się przyspiesza. Przyciskiem R mamy hamulec ręczny. Można to oczywiście przestawić na klasyczne sterowanie, jeżeli komuś by takie nie pasowało, nie ma problemu. Jakoś tu jest ciasno, trzeba by wjechać może na tą tutaj trasę. O, teraz mi się wydaje, że animacja trochę spadła. Że był taki moment, jak zawracałem, że animacja trochę zwolniła. Dobra, nieważne. Tu może się uda troszkę rozpędzić. Ciekawe, czy będzie widać właśnie ten efekt, o którym mówiłem, że dookoła samochodu pojawi się takie jakby... Nie wiem, czy to widać. No ale rozdzielczość się dynamicznie tutaj zmniejsza, jak przyspieszamy. Także tak to wygląda. Ale sama rozgrywka jest oczywiście przyjemna. To, co jest pozytywne, że draw distance jest gigantyczny, że na przykład jak się wejdzie na górę Chiliad, na sam szczyt, to z niej widać wszystko. Widać całe Los Santos, San Fierro, Las Venturas. W zasadzie nie ma mgły, tak jak było w wersji na PlayStation 2. Tutaj wszystko widać. To jest akurat, no nawet fajne mi się wydaje. Jeżeli chodzi o broń, jak wciśniemy L, to mamy takie współczesne kółko wyboru broni. I no mamy teraz, wiadomo, tylko piąchę i ten karabinek. Strzelać możemy, no, to tu jakiś gliniarz chodzi. Strzelać możemy na dwa sposoby. Domyślnie mamy autocelowanie, czyli jak wciśniemy ZL, to nam namierzy najbliższą postać, ale możemy sobie z niej, jak będziemy prawą gałką kręcić, to wówczas możemy sobie celować swobodnie.
Możemy w ogóle regulować poziom autocelowania. Jak chcemy, to możemy w ogóle wyłączyć autocelowanie. Dobra, pies sprzątnięty. Zobaczymy, jak szybko mnie spacyfikują tutaj. Nie mam żadnej kamizelki kuloodpornej, plus troszkę życia straciłem. Ale to nic. I teraz mamy pistolecik i... Dobra, jest pies jakiś. Dobra, weźmy sobie to Uzi. Autonamierzanie jest wygodną rzeczą, bo po prostu nie musimy, zwłaszcza, że jak gramy na Switchu, no to niestety gałki switchowe do wygodnych... nie chcę tej misji. Gałki switchowe nie należą do szczególnie wygodnych. Jak się wyłączało to wycie syreny. Nie pamiętam, sorry. No ale dobra, i tak zaraz będziemy kończyć tą prezentację. Tu i tak chyba zaraz będzie zamknięta droga, bo jest tu wyjazd już poza miasto. Tak, o ile dobrze... Nie, zjechaliśmy teraz z tej trasy, więc tutaj wracamy się do San Fierro. Kurde, nie pamiętam, dawno nie grałem w tą grę, bo ja już ją tak naprawdę przeszedłem. Także mogę powiedzieć, że do samego końca gry grało się fajnie. Na przykład w tych takich miejscach, gdzie ratujemy tą pierwszą dziewczynę z pożaru, to w ogóle nie ma dymu. Bo w wersji na PlayStation 2 i nawet na PC w tej oryginalnej wersji, to tam przy tym dymie to gra bardzo lagowała. A teraz w ogóle nie ma dymu, po prostu idziemy sobie, są tylko płomienie. I to akurat jest dla mnie zmiana na gorsze. Bez tego dymu to nie wygląda tak klimatycznie. No ale przynajmniej chodzi płynnie. Także to jest taka zmiana. Całą grę można przejść bez najmniejszego problemu. Oczywiście słyszałem, że były bardzo zgliczowane te wersje pierwsze, ale pamiętajmy, że to już od premiery minęło dość dużo czasu. Także to już jest po iluś tam patchach. O, mamy shotguna. To już jest po iluś tam patchach, także teraz gra się naprawdę dobrze, nie? Jeżeli ktoś przymknie tam oko na drobne niedoróbki i weźmy pod uwagę to, że to jest jednak GTA na Nintendo Switch. Ej, to jest pierwszy raz w historii GTA na Nintendo Switch. Chociaż moim zdaniem mogliby wydać GTA 5 na Switcha, tą wersję, wiecie, z Xboxa 360 ona by swobodnie poszła, ale nie zrobili tego, więc jest jak jest. Nie są to idealne remastery, mają dużo wad, musiało być bardzo dużo łatek, żeby dało się w to jako tako grać, ale w tej chwili można grać. Spadki animacji zdarzają się czasem, nie powiem, ale nie są jakieś duże. W trybie przenośnym gra się spoko. No, twarze na cutscenkach wyglądają słabo. Jest to ogólnie bieda remaster, ale jest to jedyna opcja, żeby pograć w GTA na Switchu, więc albo to, albo nic. Ja przeszedłem, grało mi się dobrze. Także będę jeszcze Wam prezentował GTA Vice City i GTA Trójkę w jakichś kolejnych filmikach. Także dziękuję bardzo za uwagę, jeżeli ktoś oglądał. Pozdrawiam, cześć.